Siemaneczko, w dzisiejszym filmie rodzinne, kompaktowe, dość poprawne kombi, ale z takim nawet dreszczykiem trochę. Kurczę, niemiecka technologia, hiszpański temperament. Bardzo dobrze, że nie na odwrót. Seat Leon, rocznik 2018, także już po pierwszym lifcie, wersja Excellence, także taka można powiedzieć luksusowa jakby bardziej, proszę bardzo. Chromy i dalej tutaj chromy. Hatchback z plecaczkiem, jak ja to nazywam, Leon ST bodajże, wersja ST to jest kombi? Chyba tak. Maszyna jest na sprzedaż, pochodzi ona z oferty dealera samochodów używanych Auto Comfort z Podszczecina, z Morzyczyna. Link do Auto Comfort oraz do ogłoszenia macie w opisie filmu. Ej, wiecie co? I ten samochód jest autem z kategorii, jakby to nazwać, no wsiada rodzina i 250 zapina. A wiecie czemu? Nie jest to Cupra. Pod maską mamy tutaj 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych, ale po programie. I jako iż ten samochód w tej konfiguracji waży zaledwie 1388 kg, przynajmniej według ADAC, no to naprawdę on się bardzo fajnie odpycha. Czy jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny takiego Seata, coś tutaj muszę, nie wiem, rozwijać ten temat, czy opowiadać, nie wiadomo co? Każdy przecież wie, jak te Seaty wyglądają. Taki jakby, no nawet ciekawiej chyba wyglądający, tak drapieżniej troszeczkę Golf 7, oczywiście płyta MQB. Tak jak wcześniej wspomniałem, Excellence to taka jakby bardziej komfortowa wersja. No ten egzemplarz jest już tak fajnie wyposażony, no bo mamy światła LEDowe pełne. Znaczy wiecie, czy pełne LEDowe? No nie wiem, czy kierunkowskazy na przykład są LEDowe, a już nie będę sprawdzał. Jak tak zajrzymy do środka, w ogóle do środka najpierw, zanim zajrzymy do środka, no to proszę, klameczka keyless, półskórki, nawigacja, podgrzewane fotele, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, LCD, proszę tutaj licznik LCD, Virtual Cockpit, nawet jest tutaj tempomat aktywny. Kurczę, takie auto, jakoś przebieg 220 000 kilometrów, niecałe 60 000 złotych, bodajże 57 jakoś jest wystawione. Czujniki parkowania, nawet hak, żeby sobie, nie wiem, przyczepkę pociągnąć albo rowery zawiesić z tyłu. Fajnie te Seaciki wyglądają, tak jak powiedziałem, właśnie drapieżnie. Tutaj to przełamanie takie charakterystyczne, tutaj ono się kończy chwilowo i później jakby przechodzi w takie drugie, troszeczkę niżej, to idzie do góry. Podobne przełamanie było nawet w poprzednim Seacie, tylko w poprzednim Leonie, tylko poprzedni Leon występował tylko w hatchbacku. Felgi 17-calowe, rozmiar opon 225/45, kurczę, indeks prędkości do 300 km na godzinę. No, śmiechy śmiechami, ale jak się dowiedziałem od Auto Comfort, ten Seacik naprawdę potrafi zaskoczyć na autostradzie. Wiesz, na masę takie różne też urozmaicenia, przełamania. No i dobra, co, zajrzymy sobie do bagażnika, ale ładnie ten samochód jest utrzymany. No i proszę, bagażnik jest tutaj olbrzymi. Samochód nie jest aż tak potężny, bo lekko ponad 4,5 metra długości, 570 litrów prawie bagaj i tutaj jeszcze pod spodem mamy, uwaga, chyba pełnowymiarowe koło zapasowe, tak mi się wydaje. Czekajcie. O, teraz coś widać? Widać. No nie wiem, już nie będę sprawdzał, czy to pełny wymiar, czy tylko dojazdówka, ale jest. Ta podłoga, widzę tutaj, ma 2 stopnie. Można sobie ten element po prostu wyżej włożyć. Po bokach schowki, jakieś tutaj uchwyty do składania kanapy, roletka. Zamykamy, lecimy dalej. Trzeba na autostradę skoczyć, poczuć ten hiszpański temperament. Naprawdę bardzo dobry dźwięk, nawet Audi by się tego nie powstydziło. No i proszę bardzo, z tyłu nawet rolety tutaj są. Boczek drzwiowy, no tutaj jest twardy, tutaj na szczęście miękko i tutaj twardo. Ciekawe to jest, że tutaj ten element jest twardy i wychodzi z niego premium roletka. Przestrzeń pasażerska z tyłu, tak jak wspomniałem, no tutaj więcej skóry jest, tutaj widzę z przodu. Tutaj proszę, ten fragment jest taki skórzany, a tak to materiał. Wejdziemy szybko do środka. Fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie, mam 198 cm wzrostu. Jestem bardzo złym człowiekiem do testowania miejsca z tyłu. Albo i dobrym właśnie, skoro jestem taki wysoki. W każdym razie, no co, na głowę właściwie jest tutaj miejsce, ale na nogi, no to muszę siedzieć tutaj w niecnym rozkroku, chyba że tak na siłę tutaj wepchnę kolano.
Myślę, że jakby takie, nie wiem, 4 osoby po 190 cm tutaj jechały, by się pomieściły. Znaczy wiecie, jak jest, dwumetrowcy też by się tutaj pomieściły. Jakby trzeba było, to by się pomieściło tutaj pewnie i z 8 osób w całym tym samochodzie, ale nie o to chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. No i proszę bardzo, tutaj czekajcie, o, tak to powinno być. Uchwyt na kubek, nawiewy po środku, bardzo fajnie, że coś takiego jest. Tutaj 2 porty USB, i co jakieś elektryczne szyby, no i tutaj widzicie, o, tu jest też skórka. Wprawdzie to jest na pewno fejkowa skóra, ale jest. No i z przodu miejsce kierownika, kapitana tego wehikułu, pojazdu. Deska rozdzielcza tego Seata jest mega tradycyjna, mega prosta. No ostatnio był przecież czerwony Seat Leon Cupra na kanale. 290 licznikowe poszedł skubaniec, no ale miał jakoś 350 koni mechanicznych. No to tutaj taki Seacik, no tutaj dla odmiany taki Leonik właśnie w kombi z dieselkiem pod maską, ekonomiczny. Przejdźmy do przodu. Klameczki w ogóle takie niby plastikowe, ale takie coś, ten chromik jest. Excellence, człowieku, excellence. Otwieramy, wchodzimy. No piękny dźwięk zamykania i otwierania drzwi. I boczek drzwiowy z przodu, no tutaj już jest miękko. No ale tak super miękko, nie, tak troszeczkę, trochę bardziej miękko. No tutaj jest twardo, miękko, materiał, podświetlenie ambiente. Do wyboru jest kilka kolorów. Podświetlenie ambiente też jest tutaj na dole, jak widziałem w ustawieniach. No i fotel, zobaczcie, 220 000 kilometrów. Pomyślelibyście, ten fotel wygląda przecież świetnie. Nie ma tutaj praktycznie w ogóle żadnych śladów zużycia. Jeszcze gdyby to jakoś sobie, nie wiem, jakimś kolor lockiem podetrzeć, no to by było mato naprawdę pięknie. No już nawet możecie sobie mówić, że jestem opłacony, mi to totalnie wisi, ale no was chyba nikt nie opłaca, a przyznacie, że taki fotel naprawdę wygląda fajnie. Dobrze ten samochód znosi przebieg. Wchodzimy do środka. Warto też wspomnieć, że jak jedziemy tutaj po wertepach Seaciorem, no też nie ma tutaj żadnych, nie wiem, jakichś takich negatywnych, wokalnych doznań, że coś trzeszczy. Silniczek już odpalony, perspektywa z oczu kierowcy. Niech się tutaj wszystko powgrywa. No, proszę bardzo, jest ok, jest bardzo poprawnie. Nie jest to aż taki potężny samochód, właśnie takie kompaktowe kombi, ale nawet mi się tu dobrze siedzi. No macie, przy 2 metrach wzrostu, no może bym tutaj musiał troszeczkę, pochylić fotel do przodu, więcej by było miejsca z tyłu. Pozycja za kierownicą poprawna, siedzi mi się tak troszeczkę wyżej, ale jest znośnie, jest akceptowalnie i jak najbardziej spoko. Wiecie, jak ten wóz jest oparty na płycie podłogowej MQB, no to musi być tutaj przecież poprawnie. Deska rozdzielcza u góry jest miękka, no tutaj na dole już jest twardo. Tutaj proszę, schoweczek, to sobie wyciągniemy, to jest istotne. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, podgrzewane fotele, system start-stop, ale chyba jest tutaj wyłączony razem z programem skrzyni i silnika. Gałęcjusz, skrzynia DSG, wszystko jest jasne, myślę. Elektryczny ręczny, auto hold, uchwyty na kubki. No i tutaj jeszcze takie schoweczki pod spodem. Podłokietnik regulowany jest w 2 płaszczyznach. Taki jest trochę tak miękki, no. Deska zaprojektowana jest raczej tak tradycyjnie. Kierownica też w sumie taka typowa seatowska. Lekkie bicepsiki, bez podcięcia. Excellence. Możecie mi poprawić, jak się to wypowiada poprawnie w komentarzu. Manetka od tempomatu aktywnego, także z radarem. System antykolizyjny. Kierownica oczywiście jest multifunkcyjna. Wszystko to jest mega proste. Rolka, przyciski. Od razu zobaczmy sobie licznik. Proszę, jak ładnie wygląda view. Jest tutaj kilka widoków. Taki klasyczny. No, ten mi się wydaje, że jest taki, nie wiem, najnowocześniej chyba wygląda, najbardziej atrakcyjnie, szczególnie z tą mapką. No i w bok jeszcze, jak tutaj idziemy, no to proszę bardzo, tutaj komputer pokładowy. Na pochwałę zasługuje to, iż jest tutaj temperatura oleju 260 km/h na prędkościomierzu. I jeszcze szybko system multimedialny. Jest to najlepsza wersja systemu multimedialnego, już poliftowa. Wiem, że w przedlifcie tutaj dużo przycisków takich po bokach było. Nie, tutaj już jest dotykowe. Proszę, jak to chodzi. Jest całkiem... Czy jest responsywne? No taki lekki lak jest, no coś tam, kurczę, jest ok. Dobra, nie będę tutaj błądził. Tu jeszcze taki skrót jest. Proszę, do Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink, ale generalnie jest tutaj też nawigacja, dźwięk, no już nie będziemy tutaj kombinować. Samochód, trybów jazdy tutaj nie ma, no zestaw wskaźników.
ustawienia, odbiorniki, dane dotyczące jazdy, Eco Trainer nawet. O, to coś dla mnie. Ja lubię. Kurczę, lubię też domknąć sobie czasami licznik, ale też lubię potrenować eco driving. Dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych. Czekajcie, tutaj musimy wichajstra postawić. O, jest. Legenda polskich szos. Tutaj jakbyśmy to ściągnęli, to pewnie znaczek Volkswagena pod tym jest, ale to nieistotne. 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych, 320 Nm w serii jakoś. Nie, przepraszam, teraz sprawdziłem, 340 Nm. Jednostka ta skonfigurowana jest ze skrzynią DSG, Doppelkupplung oraz napędem naprzód, ale tak jak wcześniej wspomniałem, skrzynia oraz silnik są po programie. Przebieg mocy momentu obrotowego i pyk, w serii tutaj wyszło 154 konie mechaniczne oraz 360 Nm prawie. Aktualnie po programie mamy 185,1 konia mechanicznego i 422,6 Nm. Jak widziałem, producent tutaj deklaruje 8,6 sekundy do pierwszej setki, ale kurczę, jest mokro, nie wiem, no jak zrobię tutaj pomiar do setki, no to wam wrzucę, jak nie, to trudno. Prędkość maksymalna jakoś 211 km na godzinę. No i dobra, myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Czas zweryfikować VMAX. Myślę, że zmierzymy sobie też 100-200. No ja kurcz, 150 koni plus program, panie. No i dobra, maszyna odpalona, jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, popełniłem taką małą gafę, bo przeczytałem wam parametry dla takiego Leona, ale z 6-stopniowym DSG. Tutaj już jest 7-stopniowe, więc masa nie 1388, tylko 1425. Przyspieszenie do setki nie 8,6, tylko 8,7, a prędkość maksymalna nie 211, a 212 km na godzinę. Ok, kasujemy zużycie paliwa i myślę, że możemy cisnąć. Fajnie, że miałem wgląd tutaj w wykres. Czekajcie, włączymy jeszcze Raceboxa, bo dzięki temu mogłem zobaczyć, jak kreski przebiegają i w jakich zakresach najlepiej jest zmieniać biegi. Między 4 a 3 tysiące obrotów trzeba będzie, nawet w trybie manualnym sobie po prostu będę jechał. No i tak będzie odpowiednio. Jak zgłaszacie auta i macie je porobione, warto właśnie, żeby pokazać mi wykres, no to wtedy takie 100-200 może być trochę lepsze. W przypadku tego auta z pewnością tak będzie, bo po 4000 to już on puchnie, jak to dieselek. I myślę, że możemy cisnąć. Jeszcze BM-eczkę tutaj puścimy. No i dobra. I teraz lecimy tutaj pod wiatr. Nie, auto tutaj nie mogę kickdowna tak używać. No nie. Muszę się pilnować z kickdownem. Teraz pomiaru 100-200 sobie nie zrobimy, bo auto, jak wciskałem kickdown, redukowało jednak na tą piątkę i na 4200, 4300 obrotów. I trochę nam to zwalniało. Kurcze pieczone. Muszę się pilnować. Muszę się ogarnąć. Ale nie wiem, czy się wystraszycie, ale coś mi tak śmierdzi. No teraz lecimy pod wiatr, ale jak zawrócimy i będzie z wiatrem, coś mi tak śmierdzi, że 250 licznikowe faktycznie tutaj będzie. No, 6. bieg. Pyk, 210, 211, ale naprawdę jest pod ostre wiatrzysko. Damy sobie nawet 7. No i dobra, odpuszczam. Nie, prędkość maksymalną raczej tutaj osiągniemy po zawrotce. No odcinek specjalny, w zasadzie możemy sobie tutaj depnąć,
Ale to raczej takie porządkowe depnięcie będzie. No nie. I hamujemy 213 po wyprzedzanie. Dobra, wiecie co? Zawrócimy i depniemy wtedy. Teraz możemy sobie ewentualnie sprawdzić prędkości obrotowe. No to 7. bieg i takie 140 km na godzinę. To jest mniej więcej 2000 obrotów. Ciężko po tym obrotomierzu tak określić, szczerze mówiąc. 120 no to będzie 1750 i przy 100 pewnie będzie 1500. No i okej. Jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa, 12 litrów. I dobra, zjeżdżamy. Co, zrobimy sobie jakiś soundcheck? Kurczę, 2.0 TDI, no to co tutaj soundcheckować? Ale tutaj skrzynia szybko chodzi. Ja pierniczę. Normalnie, momentalnie. Ale też jeśli jedziemy w trybie D, czyli takim normalnym. Czekajcie. No i decha. No, normalny 2.0 TDI. Ale ładnie się wóz odpycha. Jak jedziemy w normalnym trybie D, no to silnik jest tutaj utrzymywany na wyższych obrotach. Jako iż jest ta skrzynia właśnie też po programie. Prowadzenie, no wiecie, Cupry się lepiej prowadzą, ale tutaj naprawdę też nie ma wcale żadnego dramatu, absolutnie. Jest bardzo poprawnie, bardzo przewidywalnie, ale też jednocześnie dość komfortowo. No dobra, proszę Państwa, i teraz 100-200. Myślę, że się uda. Uważam na ten kickdown. W opór, ale bez kickdownu. No i właśnie w manualnym trybie biegi będę zmieniał tutaj. 23,67 i 0,0 nachylenie. No i proszę, 226. No jest tutaj trochę przekłamanie, 10 km na godzinę. No i jest wiaterek w dupkę. 226, 240 licznikowe prawie, dobra. Myślę, że już tutaj dechę możemy sobie wcisnąć, na 7. biegu pociśniemy w opór. Prawy pas, ale tak krótko, symbolicznie, bo zawsze może ktoś być szybszy, pamiętajmy o tym. O, policja, akurat tajniaki sobie tam stały. Już 239, 250 licznikowe. Czy będzie coś jeszcze? Chyba tak. Fajnie, że dzisiaj chłodno jest. Patrzcie, 241, 242, 3, 244, 256 km na godzinę według prędkościomierza, według GPS-u 245. Ja pierniczę. Dobra, myślę, że w tym odcinku, w tym filmie to by było na tyle. Jezus Maria, co to za czasy, kurczę. Leonik 2.0 TDI 150 koni po chipie i takie prędkości. No nic, mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Tak jak wcześniej mówiłem, wsiada rodzina i 250 zapina. Na razie.